na wszystkich donosili i były podsłuchy na ogromną skalę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Rumunii wraz z Haneczką. Jest to, moi drodzy, drugi odcinek z tego ciekawego, nieodkrytego jeszcze przez kierownika kraju, więc zapraszam do oglądania. Lecimy łapać stopa. O proszę, jaki przystanek. Kurde, jaka kozeta. To jest, moi drodzy, hit marketingowy, ponieważ tutaj się chyba szpital jakiś prywatny, jakieś centrum prywatne się reklamuje i zobaczcie, w jak ciekawy sposób. Kozetka na przystanku do siadania. Gdzie moja księżniczka? Księżniczka nie czeka. Księżniczka idzie do przodu. Moi drodzy, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki i komentarza, ponieważ to jest paliwo dla kanału. A auta tutaj nie jeżdżą z takiego pierwszego sortu, powiedziałbym. Paliwo, powiedziałbym, tutaj tak 9,5 kosztuje 6 zł, a 9,8 kosztuje 6,50, czyli bardzo porównywalnie do tego, co mamy w Polsce. Minimalna w Rumunii, tak jak wspomniałem w pierwszym odcinku, około 1800 zł. Zatem to paliwo jest drogie na ichniejsze warunki. Ale uważam, w Polsce jaka jest minimalna? Dajcie w komentarzach, bo to się nie orientuje. Cały czas człowiek w podróży, więc nie wie, jaka jest minimalna. Ale uważam, że można Rumunię w jakimś stopniu porównać do Polski. Mój przyjacielu, byłeś mi jak brat. Na. No łapiemy. Się nie obijamy. Pierwszy autostop w Rumunii, ale jakoś tak szybko nie idzie. Może jak w Grecji? Oj, oby nie. W Grecji to było ciężko. Średni czas oczekiwania 5 godzin. No. I to z Hanią. Tak było. Gdybym ja tam sam był, no to nie, no to było tragicznie. Ale to był akurat okres, kiedy dużo imigrantów napływało z Bliskiego i z Afryki, z Bliskiego Wschodu i z Afryki po prostu. Może ludzie byli przewrażliwieni wtedy, tak myślę, no bo Grecja jest numer 1 najgorszych krajów do podróży autostopem. Patrzcie na to. Sandały bez skarpet. Dzięki, Paweł. Buty trekkingowe niskie ze skarpetami wełnianymi, cieplutkimi, fajnymi. Noga puchnie już. Patrzcie, jaka spuchnięta. Nieprawda. Ale ciepła jaka. No cieplutko. No ale to nic. Nie można być idealnym. Są dwie prawdy. Pierwsza prawda to, że nikt nas nie chciał zabrać na autostopie, więc podjechaliśmy komunikacją miejską troszkę dalej, 2,5 km do przodu. A druga prawda jest taka, mniej, powiedziałbym, interesująca, ale za to ciekawa, że już ode mnie wali. Ale takie jest życie podróży. I mówię do Hani, ty Hania, na takie podróżowanie to naprawdę trzeba mieć, moi drodzy, kondycję, ponieważ niestety nie jest lekko, trzeba się nabutować, a Hania jeszcze dodała, że trzeba mieć dobre buty i to jest prawda. Stoimy na wylotówce, podchodzi pan i mówi, a wody wam zimnej nie trzeba, i wręczył nam po wodzie zimnej. Małe gesty, które pokazują w pierwszych godzinach naszego pobytu w Romanii, w Rumunii, że ludzie są ciepli. I to jest miasto, podkreślam, miasto. A co będzie we wsi? Nikt tego nie wie. Więc zobaczymy. Próbujemy naszych sił na tej wylotówce. Już dalej to się nie da wyjść. Lepszego miejsca z cieniem już się nie da znaleźć. No a tutaj jest potencjał ogromny. Próbujemy. Jedziemy autobusikiem, bo w końcu się nie udało złapać. Tutaj szefowa nam trochę pomogła. Szefowa mówi, że 30 lat temu była w Polsce. Ja mówię, że zmieniło się, że 30 lat temu Polska była bidulką. No, niestety. Taka jest prawda. Ci, co starsi na kanale, to pamiętają rzeczy takie jak na przykład brak towarów w sklepach. Pamiętają stanie za regałami i dywanami. Bye bye. Bye bye. Thank you. W końcu pachnie wsią, to jest to. Hania, dostaliśmy czekoladkę od państwa. Sytuacja taka,
że takie miłe panie, taka młoda dziewczyna po angielsku mówiła. I w końcu pani mówi, a dla was czekoladka. Polska. To Polska? No tak wygląda. Czekoladka, no. Mamy, no. Czekaj, bo my idziemy na jakiś taki wygwizdowie. Czekoladkę dostaliśmy. Dostaliśmy już tak, słoik jedzenia, 2 wody i czekoladę. Ja to w szoku jestem. Bo w latach 80. wszyscy na wszystkich donosili i były podsłuchy na ogromną skalę. W każdym domu były podsłuchy, mikrofony i tym podobne. U ludzi, którzy coś znaczyli w państwie. Nie, był po prostu tutaj był na ogromną skalę Inwigilacja. podsłuch, inwigilacja wszystkich. Także może daje A z czego to boją. wynikało? Z ustroju politycznego. Trzeba powiedzieć, że młoda dziewczyna powiedziała nam, że autostopem to niestety nie w Rumunii. Że ona próbowała i nikt się nie zatrzymał. A trzeba przyznać, młoda, ładna. Prawda. Prawda? Coś w tym może być. My to sprawdzimy. Teraz z szefem jedziemy. A what's your name? Gabriel. Gabriel. A, z panem Gabrielem tutaj lecimy sobie. Się zabraliśmy. Szefowa na siedzisku, jak królowa jedzie. Fajnie, bo wysoko. No, a ja siedzę na tego. Tutaj Gabriel kieruje. Nie wiemy, co mam w samochodzie, a ja bym chciała wiedzieć bardzo. Myślę, że to nie za bardzo dobry temat, wiesz? Nie można takie rzeczy pytać. Gabriel pojechał, a my musimy przyatakować miejscówkę na nocleg. Tam jest jezioro Slolo. Mamy potencjalnie miejscówkę na nocleg. Proszę bardzo, tutaj rzeka, tutaj ewentualnie nasza miejscówka. Tu trzeba bezpiecznie w miarę bezpiecznie, podkreślam słowo w miarę, bo się przedostać na dół. O kurde, dzięki drzewo, proszę. Jesteśmy tutaj i tutaj by był potencjał, żeby postawić namiot, ale jest spadek, nie będzie wygodnie. Tu byłby potencjał, żeby się pokąpać. Halo? Kto zgubił roga? Kto jest jednorożcem w zespole? Dzień dobry, witam szanowną drużynę. Tutaj, o, coś tutaj się w nóżkę stało. Kuska skacze i się doskacze. Witam serdecznie. Postawimy tutaj namiot, będziemy spać. Bez żadnego wyniku. Proszę tylko nie obstrać linek i śledzi. Dziękuję. Proszę bardzo, idealna miejscówka. Zmieniliśmy koncept. Płasko. Zejście do rzeki. I teraz, moi drodzy, tam chłopaki łowią, możecie zobaczyć. Tam jest nasza wylotówka, ale już nie słychać samochodów, tylko słychać szum wody. No i tutaj będzie można się popluskać trochę. Tylko że będzie trzeba podejść aż tam, żeby wskoczyć. Zobaczmy, jaka jest ciepłota wody. Woda, no taka powiedziałbym, czysta. Jak z zapachem. O, będzie dobrze. Dupy nie urwie. Jakie Stopy, moi drodzy, spuchnięte. Skarpety wełniane i krótkie treki. Ale gorące. Leć schłodzić trochę. Jeśli ktoś zarzuci tutaj, że jest brak higieny, no to ja się nie zgodzę. Proszę bardzo, rzeka. Nie pamiętam nazwy, ale zaraz wam dam w lewym dolnym rogu. Już macie. Bluzkę tutaj proszę. Bluzka z piktogramami do komunikacji tutaj będzie. Się upierze zaraz tam. To jest życie, a nie jakieś tam łazienki, nie łazienki. Kwatera stoi tutaj i się żyje. Czysty. Koszulka z piktogramami wyprana. Może nie jest to najlepszy sposób na uzyskanie czystości, ale czysto to czysto. Tam nimfa nimfuje, a tam nasi koledzy krzyczą. Patrzcie, elo, dziki. Tam jest baza, to jest dróżka do wioski. Wydaje mi się, że do wioski Cyganów, bo takimi w ogóle powozami konnymi lecieli. Elo, Dusia, szanowna drużyno, chyba na dzisiaj starczy nagrywania, a już po prostu padam na twarz i słyszymy się za kilka sekund, czyli jutro. No, to
do usłyszenia za kilka sekund. 3, 2, 1. No widzicie jak szybko. Dzień dobry. Szefowa jeszcze śpi. Szefu się wyspał. Ale dzisiaj pogoda taka słoneczno-wietrzna. Cyganie z 10 razy przychodzili w nocy pogadać. Ojejku, trzeba się zbierać. Kiedy jako młody człowiek w końcu udaje ci się zdobyć twoje wymarzone 4 kąty. Jak się czujesz, drogi młodzieńcze? Nasza przyszłość leży w twych dłoniach. Tu jest sypialnia, tam jest łazienka. Nie, akurat jeszcze mamy. Kuchnia jest w remoncie, ale zaraz pokażę wam łazienkę. Łazienka jest tutaj. Podstawa to higiena. Ale słyszycie wiatr? Jak wietrznie? No bo dzisiaj wietrznie. Bardzo wietrznie. O! Elegancko, moi drodzy. Łazieneczka. Kierowniku, mam nadzieję, że tam wyżej nikt się nie wysrał do rzeki. I bryczką pojechali chłopaki. Patrzcie, 3 rejestracje plus 50 do szybkości. Rower, jakieś metale. Coś tam ogarniają robotę. Cyganie. Hania mówi, że to pejoratywny wydźwięk ma. Cyganie, negatywny. Dla mnie nie. Osobiście. A dla was? Jest to negatywne określenie? Bardzo często jak spotykam Cyganów, no to mówią o sobie my nie Romowie, my Cyganie. No i jeżeli oni używają tego określenia, to jak może ono być negatywne? Wszystko już spakowane i będziemy za chwilkę ruszać w trasę. Zobaczcie jak wszystko poparcelowane w plecaku. No, powiem wam, 30 litrów to jest to. Co robimy w podróży ze śmietkami? Czyli ze śmieciami. Zbieramy do reklamóweczki. No nie spaliśmy dzisiaj pod mostem. Tutaj ogólnie tory. Trzeba przyznać, że sieć kolejowa w Rumunii jest całkiem dobrze rozwinięta. Cenowo mogę powiedzieć, że ciutkę drożej niż w Polsce. Ale my jedziemy autostopem, za mostem będziemy już za chwilkę łapać stopa. Co to jest? Dla ciebie wszystko to szałwia. Szałwia. To szałwia. Proszę bardzo. Szałwia. Ładna. Ładniutka, można pić. Whisky zaparzamy, ale tego nie pijemy. Jedzą mnie, jedzą kierownika! Uwaga, pierwsza rumuńska czarunia. Jest kolisek. Czarunia! Chodź do wujka. O, pierwsze lody trzeba przełamać. Przetransportowaliśmy się do miasteczka obok i próbujemy teraz namierzyć coś do zjedzenia. Nie jest to takie proste. Romowie. Dobrze mówię Romowie. No dobrze mówię. Chciałem powiedzieć Rumunii. Rumuni. Kurczę, już się sam pogubiłem z tym nazewnictwem. Głównie z rana to jedzą coś, jakieś ciasteczko albo piją kawę. Więc siłą rzeczy ciężko jest znaleźć jakieś tutaj jedzonko na tych ulicach. Nie moglibyśmy ominąć miejsca, jakim jest cmentarz. Zobaczmy sobie też średnią życia. 33 w 33, 84, ponad 50 lat. Powiem wam, że bardzo podobają mi się te stare zdjęcia. One mają coś w sobie takie ceramiczne. Zakładają wianki na krzyż, ale też przewiązują wstążeczkami familię Anastazjeve. Kolor wstążeczek też ma swoje znaczenie, moi drodzy. A jaka religia w Rumunii dominuje? Religia prawosławna, czyli bliska kierowniczemu sercu. Familia stoika. Dimitra. Hello! Hello. Tutaj szefu robi te pomniki. Wszyscy przecież wiedzą, że kierownik pochodzi z Podlasia i jest wyznania prawosławnego. Apostol Christanol. Moi drodzy, zachowaj powagę.
Zachowaj powagę. I, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że ciekawym jest bycie na cmentarzu, patrzenie na zdjęcia tych ludzi, którzy odeszli już i myślisz sobie, wow, ci ludzie byli, żyli, tworzyli historię, a już ich nie ma. W sensie to pokazuje, jakie życie jest kruche. Tak patrząc po latach, to powiem wam, że no nie widać, żeby żyli naprawdę długo. Tutaj jest jakieś 80 parę lat. 80 lat to jest taki... 93. Gdzie 93? Botes. Botes, no to on na jakichś tych musiał jechać, na jakichś dopalaczach, dopalunach, że aż tyle przeżył. Nie no, śmieje się, ale ta średnia wieku tak wyrywkowo jak się patrzy, no to nie jest aż taka zaskakująca, powiem wam. No tak 70 lat, 70-80 lat to jest naprawdę dobrze. A powiesz, Haneczka, jak ci się podoba cmentarz? Jest zadbany, prawda? Jest bardzo zadbany i jest dużo świeczek rozpalonych. Zobaczcie, domostwa, tak wyglądają przeciętne tutaj w takiej małej miejscowości. Pastilla, tak się chyba ta miejscowość nazywa. Pulpeciki, malutkie pulpeciki sobie tam patrzą, co się dzieje na osiedlu. Małe pulpeciki. Pamiętaj, jeżeli kipniesz w Rumunii, to non-stop 24 na dobę mogą się tobą zająć. Myślę, że ci i tak będzie już wszystko jedno. Ale pamiętaj, że taka opcja i taki serwis istnieje. Mamy chyba jedzonko. No dobrze, moi drodzy. Hamburgerek. Ups. Tutaj mamy jakieś tibo. Już szefowa je. Ale musimy chyba jakieś tradycyjne jedzonko rumuńskie pojeść, a nie hamburgersy. Idziemy dalej. Zjedliśmy po hamburgerze. Można powiedzieć, że bardzo amerykańska dieta, ale będziemy szukać czegoś bardziej tradycyjnego. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że podróżowanie i jedzenie tradycyjnych rzeczy nie jest takie proste. Dlaczego? Ponieważ ludzie robią biznesy na tym, co się sprzedaje i to, co lokalni kupują głównie. Bo na dobrą sprawę biznes napędzają lokalni, bardzo rzadko turyści, ponieważ sezon turystyczny jest sezonowy, jak sama nazwa wskazuje. Pełny brzuszek? Pełny brzuszek. Najedzona, nakarmiona, kawą napojona. Napojona. Kawka musi być. A Kania jest kawoszem. Pozdrawiamy wszystkich kawoszów. Kawoszką. Kawoszką. Jest kobietą, przypominam. A sukieneczkę to ci taką kupimy? No chodźcie, kupimy dla Haneczki może taką sukieneczkę. O taką, o zobaczcie. O taką. Ale wtedy ty będziesz miał taką O, to nie, to jest różowej takiej tej koszuleczki, nie tego. Nie. Czarino. Pierwszy Czarino, no może nie pierwszy, ale kolejny. W odcinku z Rumunii. Tutaj mamy specjalną pułapkę na autostopowiczy. A tak rozmawiamy z Hanią, czy autostop za lat 20 jeszcze przetrwa. No i dochodzimy do konkluzji, że za 20 lat autostop może być bardzo mocno zagrożony. W sumie już jest tak zwany czerwony alert autostopowy, który mówi o tym, że jest mniej autostopowiczów na drogach nie tylko polskich, ale ogólnie europejskich, moi drodzy. Tutaj łapiemy przy tak zwanej prystanowce, czyli miejscu poczekania podróżnych. Rarytasów nie ma też powszechnego wandalizmu na ścianach, ale jakaś Julia się popisała. Mamy? No a patrzcie, zostawiam tylko Hanię i już mamy autostopa złapanego. Mamy? Nie mamy. Ktoś zrobił, jak to się mówi, w autostopowe kuku naszą księżniczkę Hannę. I teraz będę przepraszać. Ewidentnie dziadek nas wykurzył z wylotówki, bo też łapie stopa. Musimy podejść kawałeczek z kultury osobistej. Panie, dziadek idzie do nas. Tam nam zajął miejscówkę i chyba nas wykurzy stąd. Nie ma tego. Panie, co robimy? Ładujesz stoimy, ładujesz na solówkę? My Polonia. My z Polszy. My po rusku rozmawiamy. Panie, my autostopem. Autostopem. Ale jeszcze do tego Haniu. pasywnie to robią. Haniu, we czwórkę to nie złapiemy. Albo się przesuwamy, albo... Tylko ja macham w tej czteroosobowej zespole. Pękli. Pękli. Wygraliśmy to. Autostopowicze starej daty.
A nie, No. zostawią inną. Inna taktyka. Inna taktyka. A jednak nie, odpuścili. No przyznam szczerze, że trochę mnie zaskoczyli, ale my dalej łapiemy. Zawsze jest alternatywa w postaci takiego busa. Ale one się nie zatrzymują. Odjeżdżają dwie przesympatyczne pani BM-ką. Trzeba przyznać, że albo tirowiec zabiera, albo jakieś lepsze auto. Coś się Słabszych, Słucham? bo tu nie ma słabszych Bo tu aut. nie ma słabszych aut, prawda? Naprawdę zaskakujące jest to, jakie tutaj auta jeżdżą. Tak, mamy źródeł. Tu mamy źródełko. Prosto z paszczy lwa. Kierowniku. Kierwisor. My jedziemy na Suczawę. Czy pytanie zasadnicze, czy od czego się wzięła Suczawa? Nazwa. Ale nasz kolega po drugiej stronie też łapie i też mu nie idzie. Powiem wam, że naprawdę, no już stoimy tutaj prawie godzinkę, ale mamy wodopojkę po lewej. No nie idzie, Hania już jest zdruzgotana, jak będzie jakiś autobus, to jedziemy autobusem, busem, bo tutaj autobusy nie jeżdżą, ale busem będziemy łapać. No tak, koleżka raz łapie, raz nie, chyba jest obrażony na zaistniałą sytuację. Mają szeroko zakrojone tak zwane negocjacje cenowe, żeby nas nie zrobili w tak zwane kakao ceremonialne. Hania już tam jest, powiedziałbym, z minutę. Coś chyba na grubo, po rumuńsku zaczyna pertraktować. No i zaraz zobaczymy, za kilkanaście złotych. 30 km wychodzi, że będziemy jechać za 20 parę złotych. 30 km to nie jest tanie. A pasat. Dzień dobry. Czy jest może jakiś Polak tutaj na radyjku? Próbujemy na CB Radio jakiegoś Polaka złapać. Mamy na radyjku jakiegoś Polaka może? Chyba nie ma. Nie ma chyba. No i co? I złapaliśmy z chłopakami. Teraz przy kościółku jesteśmy. Z tyłu jakiś czarino. Tam biały niedźwiedź. Biały nie, to jest czarino biały. Jesteśmy na jakiejś wiosce zabitej płotami. Musimy jedzonko znaleźć. Bo będziemy dzisiaj no i proszę, nasz widz z kanału, jak to daleko. To co najmniej wygląda jak sklep spożywczy, w którym możesz kupić kiełbasę i ser. Dzień dobry, czy pani jest sprzedawczynią? Proszę bardzo. Co to jest? To jest pilsner, to jest piwo. Łory, dużo. Dużo. Dzisiaj od razu ciągnie do piwa. A ile? 3,89. 3,89 to 3 zł, ty. Taki browar duży. Dobra, w sensie już musicie, weźcie przestańcie już z tymi cenami, dobra? Bo mi się Hania denerwuje. Proszę bardzo. Litr oleju. Około 6 z kawałeczkiem. Ale tutaj już przegięli. Za kolę 0,25 w takiej butelce 5 zł. Przegięcie w biały dzień. Kamil z Polski? Polski. A mogę zobaczyć? Kulki Kosowskiej, czyli pod Warszawą. Z Bulki Kosowskiej, tam produkują. No ładnie, to oko wszystko wypatrzy. Warto wspomnieć, że jesteśmy na terenie Bukowiny. Przepraszam bardzo, co to jest za jakieś tam zakrywanie? To jest Bukowina. Bukowina leży na południu Ukrainy i północno-wschodniej części Rumunii. I tutaj właśnie zgromadziła się polska społeczność. No i próbujemy znaleźć Polaków, ale nie jest to takie proste. Ponoć za 2 km jest dom polski, do którego teraz będziemy zmierzać, a za 12 km jest już polska osada, tak zwana Kaczyki. A nazwa się wzięła a zresztą powiem wam, jak już tam dojedziemy. Dawaj, dajemy 10 minut, jeżeli się nie uda, bo jest 18, to jedziemy nad rzekę. Czarina, Czaritolinka. Czarina, dziękuję za złapanie. Proszę bardzo. Haneczka. Opa. Haneczce jeszcze pomożemy. Spasiba, wszystkiego dobrego. Podjechali, szybciutko złapaliśmy. Prawie dogadane tutaj w tych takich rewirach Bukowiny. Trzeba przyznać, że łapanie stopa jest znacząco szybsze. Haniu, chodź spróbujemy, tam pójdziemy. Tam, gdzie nam wskazywano. I to się ceni. Tam, gdzie polskość, tam autostop szybciej działa. Cuda. Tutaj już po polsku mów, Hania.
po polsku. My tutaj dogadali się z tym, z szefową tutaj, która tam dywanik myje i miała 2 czarki. Jeden czarkował, drugi nie czarkował, był bardzo spokojny. Trzeba również przyznać, że na Bukowinie te wszystkie domki są magnetyzujące, jeżeli chodzi o ich wystrój zewnętrzny. Mają bardzo dużo takich naleciałości ludowych, co mi się bardzo podoba. Mogą to z otwartym sercem porównać do tak zwanych otwartych okiennic na Podlasiu, do których serdecznie zapraszam, jeżeli nigdy nie byliście. A tam coś dzisiaj się dzieje? I teraz zobaczcie, spotkaliśmy panią, która mówi po polsku. Nigdy w Polsce nie była, ale mówi po polsku. Ma mamę i tatę z Polski. A, to... Taka ulica. A, to tutaj. Pani nam tłumaczy, bardzo milutka. Dziękujemy. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, do widzenia. I tutaj już pani nam pokazała tą drogę. No nie, Czarina, na wstępie Czarina, Hania? Hania ogarnie Czariny. Hania ogarnia. No i już i elegancko. I kto ma jaja? 2 Czariny. Hania do przodu, no idź do przodu. A pani Dla wszystkiego. Podstawa to jest... Tutaj mamy polski dom. W lesie to jest tutaj, Haniu. Nie, to prawdzie. Gdy całkiem inaczej rozumiemy w No, ogóle. idź. Ale to może tu gdzieś. No idź do Czariny. No nie gdzie iść. Ale wiesz, że to nie jest najlepszy sposób z Czarinami, bo one czują... No zobacz, przecież ten Czarina, on ledwo patrzy na oczy. Że ją starość widać. Jeżeli pogłaskasz, stawiam obiad. Nie. Wszyscy przecież wiemy, że jak jest z Czarinami. Zobaczcie, jak ukryty polski dom, jak jest ukryty. Trasa do domu polskiego. Tutaj tędy. Tutaj mamy fotografkę. A to jest prawdopodobnie dom polski. Moi drodzy, czas najwyższy zakończyć dzisiejszy odcinek. Co będzie dalej? Perypetie. Zapraszam na kolejny odcinek. Tymczasem polecam zostawić ślad węglowy, pogłaskać czarki, pulpety, zostawić łapeczkę, oczywiście rzecz jasna, obejrzeć inne serie na kanale, których jest naprawdę bardzo dużo. Filmów jest ponad 500, więc jest w czym wybierać. Nawet możecie zajrzeć do tych serii, które były wcześniej na kanale z 2016 roku, gdzie kierownik jeszcze miał włosy, a teraz te włosy wyrosły na brodzie. Więc bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku i serdecznie pozdrawiam. Hanelka, coś chciałabyś dodać do widzów? pozdrawiam. Hanela pozdrawia i Hania, powiedz, że jesteś dobrze traktowana. No, Tomasz o mnie dba bardzo. Jest nawodniona, chodzi dużo. To jak z moim źródełkiem, chodź pokażemy. Chodź tu. Jest tak zwany wafel, jest tak zwany wielbłąd, a ja jestem waflem i wielbłądem, bo nie dość, że noszę tą wodę, to jeszcze I to jest moje się źródełko. dzielę. Mobilne źródło, polecam. Pamiętajcie, warto się dzielić ze swoimi połówkami drugimi. No dobra, już nie świrujcie. Wszystkiego dobrego. A co ze zdjęciem dla mnie? No zdjęcie. Zaraz zrobimy, oczywiście. Już, proszę się ustawić. Ale ładnie się ustaw. Ładnie się ustaw. No. 3, 4. Mamy to. I tak bym poleciała na tym. Mieszka.